Proszę Państwa, mamy tutaj bardzo ciekawe porównanie dwóch nówek 125 adventurowych na polskim rynku, o których o tym jeszcze mało jest słychać, o tym jest bardzo dużo słychać. Na targach warszawskich rozmawiałem z kilkoma osobami, pytali się o alternatywę właśnie dla RX-1, bo jest to w tym momencie pojazd dość, znaczy mało ich przyszło, szybko się rozeszły, teraz czekamy na kolejne dostawy. Ten na przykład już jedzie do klienta, jest zarejestrowany i zaraz wyjeżdża, więc bardzo na szybko materiał Wam pokażę, taki korzystając z okazji, że mam je obok siebie, ponieważ jak pytaliście się na targach o alternatywę dla tego sprzętu, no to mówiłem niejednokrotnie, że tajwańska, troszkę wyższej jakości, w teorii przynajmniej maszyna, to powinien być właśnie sym NHR. I najczęstszy argument, jaki padał w kierunku tego motocykla, że jest kiepsko wykonany, znaczy wygląda na gorzej wykonany i że jest dużo mniejszy od RX-1. A to proszę ja Was bardzo, nic bardziej mylnego. Ok, ten ma troszkę dłuższą kanapę, jeśli chodzi o miejsce dla kierowcy. To się zgodzę. Jeśli chodzi o miejsce dla pasażera, jest go troszeczkę mniej niż tam. Odległość od kierownicy do miejsca siedzenia jest niemal identyczna, ale paradoksalnie ten pojazd faktycznie wygląda na większy przez ten zbiornik paliwa, który jest tak dość fajnie ukształtowany, ale tak jak ja mam 2 metry, to mówiłem tu już na poprzednim filmie o tym sprzęcie dokładnym, że tu kolana mi wchodzą, ale jak chciałbym zmienić biegi, czyli z palców przestawić nogę do tej pozycji do zmiany biegów, to muszę już kolano wychylić z nad tej obudowy. Nogi mi się najzwyczajniej w świecie nie mieszczą. Sym nie ma tego problemu, bo zbiornik nie jest aż tak rozdmuchany, znaczy on ma duży zbiornik, nie wiem czy nawet nie większy niż tutaj, będę musiał tutaj dodać to gdzieś w opisie. Natomiast tu mamy takie płaskie obudowy, nie ma tego zbędnego plastiku, który okrywa powietrze. Tu jest po prostu osłona taka, która być powinna. I dzięki temu na tym motocyklu siedzi się troszkę wygodniej. Czy jest on mniejszy od Junaka? Optycznie, być może jak stoją daleko od siebie, to jest. Junak jest bardziej, no nie wiem, taki efekt wow po prostu. Zwłaszcza dzięki temu, że ma z tyłu jeszcze te 3 kufry. Tu kufrów co prawda nie mamy. Jest centralnie zamontowany aktualnie szada jako akcesorium, ale zobaczcie, te motocykle są bardzo, ale to bardzo podobne do siebie. Nawet tutaj ok, jest prosto, te manetki są takie troszkę starszej daty, ale Tajwańczycy niestety do tego często przyzwyczajają, że nie ma tutaj, wiecie, wysublimowanych jakichś rozwiązań, wodotrysków wizualnych i tym podobnych, ale to ma po prostu działać, są bardziej pragmatyczni. To ma być trwałe, dobrze zmontowane i po prostu ma się sprawdzać. I zobaczcie, jest bardzo taka jebitna ta dźwignia zmiany biegów. Ona jest, nie ma luzu praktycznie na boki. Ten wydech, no ta osłona dolna to jest taka trochę dziwna. Natomiast tu aluminiowa osłonka. Nie wiem, czy taka będzie produkcyjnie, ponieważ właśnie chciałbym odpalić ten sprzęt, ale go nie odpalę. Założyłem akumulator, także widać tutaj, jak mniej więcej to świeci. Akumulator jest bardzo słaby, jest seryjny z tego pojazdu. Tak świeci nam ekran, czyli pseudokolorowy. ABS oczywiście wszystko jest i miałem go odpalać. Ale to jest 300, jak się okazuje. To jest dokładnie ta sama sztuka, co była na targach w Mediolanie, właśnie potem w Czechach, teraz jedzie do Węgier, na Węgry, przepraszam. I tutaj jeszcze w Mediolanie była naklejka 300. Tu widać, że jest zerwana ona. Także. I w związku z powyższym, że my raczej będziemy mieli tylko 125 na rynku, to sobie odpuszczę jednak odpalanie tego, bo po prostu czasu najzwyczajniej w świecie zbraknie. I pokażę go, skorzystając z sytuacji, że mam konkurencyjny sprzęt obok. O cholera, mocno adventurowo się zrobiło. Jaki zlot się udało ogarnąć. Dobra, zaczynając od RX-1, czyli najstarszego w sumie z tego wszystkiego sprzętu, który jak dla mnie, no dobra, ten przód trąci myszką, bo jest skrętna lampa, no ale z drugiej strony broni się ceną, no bo mamy go za 14 tysięcy złotych bez złotówki, ale z kuferkami, z całym tym wyposażeniem, czyli silnik 15 koni, ABS, 2 koła, kontrola trakcji odłączana. Dobra, troszkę taki staroświecki już wyświetlacz, ale z gniazda USB, więc no, ma wszystko co potrzeba. Ten wyświetlacz wcale nie jest taki zły, bo weźcie pod uwagę, iż
żeby na przykład na tym motocyklu uruchomić nawigację, to trzeba się połączyć z telefonem za pomocą Carbitrine'a. Więc okej, on cieszy oko, jest ładnie na pewno wygląda, ale czy jest jakiś rarytas z tą nawigacją, że możecie tutaj ją przerzucić na ekran? Moim zdaniem niekoniecznie. Dobra, to świeżynka, która przyszła. Jest to model X, czyli powinien być z kuframi, no ale kufry dopiero co przyszła. Drugi karton jeszcze tutaj stoi, więc świeża dostawa 2026 roku i kufry za chwilę pewnie do niego dojdą, więc ten motocykl za 16 koła jest sprzedawany z kuframi. I to jest w teorii największy konkurent dla tego motocykla. No niby tak, ale pojawia się teraz New Kid on the Block, że się tak wyrażę. Jest nim właśnie syn NHR. Jak wcześniej pokazywałem w wejściu wcześniejszym, to macie najlepszy przykład na to, że to są bardzo tożsame ze sobą sprzęty, jeśli chodzi o aspekty wielkościowe. No dobra, ten nie ma kufrów, ale kosztuje 13 koła. Napęd ABS na 2 koła, 14,3 konia, 14,1 konia, jeśli dobrze pamiętam, chociaż tutaj no one jeżdżą wszystkie bardzo podobnie do siebie, tak? Więc tak, najstarszy, ale tego RX-1 bym dał jako konkurenta do Daytony najbliżej. I wizualnie, i jakby przeznaczeniem, bo to jest na odlewach aluminiowych motocykl, ale na kołach 17 cali. Tak samo jak Daytona. Natomiast te dwa obok siebie stojące, to bym powiedział, że są najbardziej konkurencyjne sprzęty, tylko ten jest tańszy, ten jest droższy, ten jest jakby najnowocześniejszy z tego wszystkiego, wiecie, wizualnie przynajmniej, a ten jest najbardziej pragmatyczny, co sugerują nawet lagi, które mamy normalne, klasyczne amortyzatory teleskopowe. Tu już mamy upside down, no w każdym z nich już mamy upside down. Daytonka, i na niej mogę to pokazać, taką główną różnicę. Zobaczcie, podoba mi się strasznie kolorystyka tego. Raz, że to jest taka Honda CB500X, ale tutaj mamy czerwoną literkę D, chyba tego nie było wcześniej. Czy ja się coś mylę? Chyba w ogóle inne naklejki były na poprzednich Daytonach. Nieważne. W każdym razie, tutaj mamy taki szarawy plastik. Tu mamy w tym samym kolorze gmol dodatkowy i elementy dekoracyjne. To nie jest element nośny, chociaż pewnie też wpływa troszkę na nośność, ale jest w tym samym kolorze. No i wahacz to już chyba przypadek bardziej, ale to wszystko ładnie ze sobą koresponduje i wygląda bardzo dobrze. Natomiast jak spojrzycie na Syma, to jest to, do czego się czepiałem, czyli błyszcząca rama, która wygląda tandetnie. Jakby to było w kolorze matowym, tak jak silnik, zdecydowanie by lepiej to wyglądało. A tak to wygląda taki cukierkowy, plastikowy troszkę ten sprzęt. Niemniej jednak macie teraz namacalne to, jak na tych motocyklach się siedzi. I z perspektywy gościa, który ma 2 metry wzrostu, już Wam tłumaczę i pokazuję. Kanapa jest równie długa, jak nie troszkę dłuższa niż w RX-2. Co za tym idzie, możemy sobie usiąść tutaj, my dwumetrowcy oczywiście. Odstęp do podnóżek jest nawet troszkę większy niż w RX-2. I przede wszystkim, jeśli chodzi o zbiornik, to kolano nam się nie chowa tutaj, tylko jest cały czas na zewnątrz. Czyli nieważne jak ustawimy nogę, to będzie tutaj dla naszych nóg wygodnie. Siedząc na tym sprzęcie, mamy minimalnie krótszą kanapę, ale kierownica jest troszkę minimalnie dalej, minimalnie dosłownie, chociaż nawet trzeba byłoby to pomierzyć, ale praktycznie chyba jest w tej samej odległości, albo nawet i wychodzi, że dzięki temu jak siedzimy na fotelu, to może nawet będzie troszkę bliżej. Ale nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to tutaj, bo jeśli usiądę sobie tu, ja ze swoimi 205 cm wzrostu, to kolano chowa mi się dokładnie tutaj. Pod warunkiem, że mam nogi postawione na palcach, czyli tak jak trzeba, do jazdy. Natomiast jak chcę zmienić bieg albo zahamować, to już muszę kolano wychylić, żeby je podnieść troszkę ponad ten plastik. Więc wiecie, to już czysto patrząc na kwestię, jak się na tym siedzi, wybieram Junaka w tym konkretnym przypadku. Jakbym bardziej terenowo chciał, to zdecydowanie tego, bo ten ma tutaj najwęższą talię, ma tutaj płaskie plastiki, więc bardzo wygodnie się na nim siedzi. Kolana nigdzie tam nam nie zahaczają, o nic nie mamy co zahaczyć, o gumol na przykład, tak jak w RX-1, więc ten generalnie wychodzi, że jest z tego wszystkiego, no, pod dwumetrowców jeden z wygodniejszych, bym powiedział.
No i Daytona też jest niczego sobie. Na pewno nie odstaje wielkością, nie jest mniejsza, wydaje się być niższa, jeśli chodzi o na przykład w porównaniu do RX-2 czy do tego. I na pewno prześwitem, a może, no nawet powiedziałbym, że tutaj najniższy punkt to jest ten wydech, nie? Który wystaje dość mocno, ale silniczek jest osłonięty tutaj przez taką ramę dodatkową i ona naprawdę jest skuteczna. Wiem, bo najechałem już na nią raz. Tutaj wydech też jest nisko, ale mamy z przodu osłonę silnika i ona troszkę zaniża jakby ten prześwit, no ale też wydech w sumie na tej samej wysokości, więc jest bardzo podobnie, jak widzicie na załączonym obrazku, mimo że ten ma większe koło. No i jeśli chodzi o Jonaka RX-2, no to widać na załączonym obrazku, że jest niższy, czyli jest też troszkę niższy od teoretycznie najbardziej szosowej maszyny w tym zestawieniu, czyli do Daytony. Co ciekawe, co? I idąc do Jonaczka RX-1, postawimy go na przednim kole, żeby nie było, no to ten jest jeszcze niższy, nie? No ale to jest aktualnie najbardziej szosowy z nich wszystkich, więc też nie ma co się dziwić. No. To tak najbliżej jak mogłem zestawienie 4 Adventure'ów dostępnych w tym roku. Najtańszy, moim zdaniem taki najbardziej z aspiracjami terenowymi, ale najprostszy z tego wszystkiego. Bardzo fajnie wyposażony, najbardziej archaicznie wyglądający, ale dalej mogący się podobać, bo to nie jest brzydki. Największy mankament to jest tylko to, że mamy tutaj żarówkę wciąż, zamiast LEDów. No ale to też można zmienić, bo jest wersja Pro i w tej wersji Pro, z tego co widziałem, już jest właśnie lampa LEDowa. No, wymaga inwestycji, ale też mówmy się, na starcie najmniej płacimy. RX-2, największy cukiereczek i najwięcej tutaj daje bajerów i wodotrysków. No i Daytona. Znowu, jest troszkę pragmatycznie, troszkę jak taka Honda. Niby nic zaskakującego, ale z drugiej strony jeździ, daje radę, działa po prostu. Tutaj też taki argument, jeszcze jeden mi wpadł do głowy. Tak jest, coś co zauważyłem dosłownie przed chwilą. Zgadza się, tak. Bezdętkowe gumy, dętki, ale szprychy mamy i tutaj nie wiem co poszło nie tak, czy może wręcz co poszło tak, bo te koło nie jest wyważone, ale z tyłu jest seryjnie wyważone już, czyli tutaj bicia nie było, jak rozumiem, albo było dopuszczalne, a tam było zbyt duże bicie i musieli to wyważyć, ale zrobili to. Znam maszyny. Jest takie jedno enduro z silnikiem takim jak w Jonaku, gdzie no niestety tanie opony i bardzo słabe koła, jeśli chodzi o wyważenie, powodują, że trzeba było to naprawiać. Dobra, tyle co chciałem powiedzieć i pokazać. Narka. Słuchajcie, z tym wyważeniem to nie ma przypadku, bo tutaj z przodu ciężarek zastosowano, także ewidentnie koła przechodzą weryfikację. Nie są tylko składane i zakładane do motocykla, tylko jeszcze po założeniu opon Chińczyk na fabryce jeszcze coś tam wyważa. Także plus dla Daytony.